Na tym kanale trwają dyskusje między Wami, czy mieszkania drożeją, czy tanieją. Jedni mówią, u mnie zdrożało, a inni, a u mnie staniało i tak dalej. I pora rozstrzygnąć ten spór i zrobimy to za pomocą danych NBP o cenach transakcyjnych oraz o takich indeksach jak indeks hedoniczny, cenach ofertowych na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym w różnych miastach, ale przy okazji nauczycie się z tych wykresów, postanowię Was nauczyć tego, jak można rozpoznać zmianę trendu, moment zmiany trendu i do tego będzie służył ten wykres, który Wam przed chwilą pokazałem, ale żeby dowiedzieć się, jak to działa, jak to się robi, jak samodzielnie rozpoznawać zmianę trendu na rynku nieruchomości i jak można to robić skutecznie i na ile skutecznie, no to dowiecie się w dalszej części tej audycji. Was oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, gdzie mówimy o gospodarce i o nieruchomościach, do pisania nam w komentarzach, jakie tematy chcecie, żebyśmy poruszali, sugerowanie nowych tematów. Od razu też powiem, że tak jak i w poprzednim filmie, niektóre tabele danych mogłyby się tutaj nie zmieścić w tym filmie. Wobec tego zachęcam Was do wejścia na stronę syment24.pl. Tam jest taki blog z aktualnościami z rynku nieruchomości i tam niektóre tabele z danymi po prostu zobaczycie w lepszej wersji, takiej, którą możecie sobie powiększyć na ekranie i spokojnie oglądać. Znacznie wygodniej niż na ekranie filmu YouTube. Po prostu tylko dlatego Was tam zachęcam do skorzystania z tych tabel. I teraz przechodząc do tematu, jak zmieniają się ceny transakcyjne mieszkań i najpierw taka jedna uwaga. NBP bada te ceny dla rynku wtórnego i dla rynku pierwotnego. I musicie pamiętać o takiej pewnej prawidłowości, że rynek wtórny lepiej troszeczkę odzwierciedla zmianę trendu, czy też szybciej reaguje niż rynek pierwotny, dlatego że na rynku wtórnym po prostu transakcje zawierają dwie osoby, które są w zasadzie, można powiedzieć, równorzędne. One toczą między sobą grę rynkową, ale są równorzędne. A rynek pierwotny to w zależności od miejscowości przypomina taką walkę Krasnali z Goliatem, gdzie tym Goliatem lub kilkoma Goliatami są deweloperzy, którzy w jakiś sposób mogą przez pewien okres czasu, dopóki się krasnale na nich nie obrażą całkowicie, dyktować ceny na rynku, utrzymywać ceny na rynku pierwotnym, mogą wręcz też regulować podaż na rynku pierwotnym i na przykład ograniczać rozpoczynanie nowych budów, tak jak zresztą robią to właśnie w tej chwili. Natomiast na rynku wtórnym ci, którzy sprzedają mieszkania, to bardzo często robią to z powodów życiowych, swojej sytuacji życiowej, zmiany pracy, zmiany sytuacji rodzinnej i różnych zmian, nieważne jaki powód, ważne, że oni bardzo często po prostu nie mogą czekać i wstrzymywać swoich decyzji, albo przynajmniej nie mogą wstrzymywać ich zbyt długo, no bo kto będzie na przykład zwlekał 5 lat ze sprzedaniem mieszkania, jeżeli się z kimś rozwodzi. To taki pierwszy argument. I dlatego ten rynek wtórny szybciej i lepiej oddaje zmiany na rynku. I co się dzieje na rynku wtórnym, a potem zaraz pokażę pierwotny. Na rynku wtórnym widzimy taki wykres i widzimy spadek. Tu w ostatnich miesiącach spadek, trzeba zauważyć, w ostatnich kwartałach, przepraszam, spadek, trzeba zauważyć, że ten spadek tutaj nie następuje równocześnie we wszystkich miastach, o czym jeszcze będzie mowa i wyjaśnię, dlaczego tak jest. Ta górna linia to Warszawa, pozostałe linie to inne miasta. Wiem, że denerwujecie się, że nie widzicie tych danych. Zaraz pokażę dla poszczególnych miast, ale jeszcze takie kilka słów o tym wykresie. Zaczyna się od 2006 roku, od trzeciego kwartału i tu widzimy ogromny skok cen nastąpił wtedy. Tak było? Dlatego, że po prostu wtedy banki nagle zaczęły szaleć z rozdawaniem kredytów, nawet na 135% wartości mieszkania takie kredyty dawały i rynek był pusty, nie było mieszkań, bo poprzedni kryzys
w 2000 roku spowodował, że na przykład, że deweloperzy przez kilka lat prawie w ogóle nie rozpoczynali nowych budów. Dołek i górka, odjazd w górę i teraz troszeczkę gorzej od kilku kwartałów. Szczegóły za chwilę. Obiecałem Wam dane dla Waszych miast. To jest tak zwany indeks hedoniczny, czyli to jest, jak NBP podaje, to jest zmiana cen mieszkań w tym przypadku pierwszym kwartałem 2023 a czwartym kwartałem 2022. Jeżeli jest powyżej 100% wynik, to znaczy, że ceny wzrosły. Jeżeli jest poniżej, to znaczy, że ceny spadły i widzimy taką huśtaweczkę tutaj w różnych miastach. Jest w Warszawie 95,5%, czyli znaczący spadek. Co znaczy ten hedoniczny, ta nazwa hedoniczny? No NBP twierdzi, że te dane są wyczyszczone z wpływu na przykład wielkości mieszkania na cenę. Po prostu są to dane takie wyczyszczone, bo wiadomo, że też ceny niektórych mieszkań w zależności od wielkości trochę zmieniają się inaczej. Tutaj starali się ten wpływ wyczyścić. Skąd w ogóle dane ma NBP? To trzeba też pamiętać, że te dane, o których mówimy i na których się opieramy, to NBP nie twierdzi, że ma wszystkie dane o rynku, bo to jest pewnie niemożliwe byłoby. On zbiera te dane z różnych źródeł, ale ma ich na tyle dużo, że może jakąś statystykę pokazać. Jak zmieniały się ceny, czy jak zmieniają się ceny na rynku pierwotnym? No to widzimy ten efekt, o którym ja mówiłem. Po pierwsze, nie ma takich gwałtownych zmian, jak były na rynku wtórnym. I jednak też widzimy jakieś zatrzymanie się wzrostów lub nawet spadki. Ta niebieska linia na górze to Warszawa, ta taka czarna nagle, która wyleciała w górę, potem mocno spadła w tym kwartale pierwszym tego roku, to Gdynia. W pozostałych miastach widać i widać też, że u deweloperów jeszcze tych zmian takich jak na rynku wtórnym nie widać. Dlaczego tak jest? Jest właśnie dlatego, o czym mówiłem. Deweloperzy potrafią troszeczkę stabilizować rynek, nie ulegać takim chwilowym panikom i wstrzymywać podaż i właśnie grać na to, że te ceny u nich rosną. Trzeba też dodać, i to trzeba o tym pamiętać, że normalnie jeżeli rynek jest wolny, no to grają takie właściwie między sobą siła popytu i siła podaży i one dążą do jakiejś równowagi. Ale nasz rynek nieruchomości nie jest rynkiem wolnym i oddziałują na niego czynniki zewnętrzne. I w tej chwili mamy dosyć duży czynnik zewnętrzny, który się nazywa, w zasadzie to nawet on jeszcze nie wpłynął, on dopiero ma zamiar wpłynąć na rynek, zaistnieć w obrocie prawnym, czyli ten bezpieczny kredyt na 2%, ale już ludzie dyskontują przyszłość i już wcześniej zaczęli rezerwować mieszkania, szukać sobie mieszkań pod ten właśnie kredyt i to na rynku zarówno wtórnym, jak i pierwotnym znam wiele osób, które nawet podpisały umowy przedwstępne już licząc, że dostaną ten kredyt tani, rezerwowały sobie wcześniej, czyli wywołały popyt. O tym trzeba pamiętać, bo czasami rynek po prostu sam się wyreguluje, ale jeżeli coś wpłynie z zewnątrz, to może ten rynek troszeczkę zmienić, o czym zaraz powiem. Ważną taką miarą, którą warto śledzić i tutaj ją zrobiłem tylko dla Warszawy, też zaraz wyjaśnię dlaczego dla Warszawy. No po pierwsze dlatego, żeby nie zaciemniać obrazu, żeby nie było tych linii kilkanaście, tylko żeby były dwie. I jest to górne, to są ceny ofertowe mieszkań w Warszawie, a dolne to są ceny transakcyjne. I przyjrzyjcie się uważnie tej linii i są takie okresy, kiedy nagle ta różnica cen między ceną ofertową a ceną transakcyjną wzrasta i teraz na końcu zaczyna się to rozjeżdżać, ta różnica cen. I co oznacza ten taki rosnący rozjazd, jak sądzicie? Wiecie już, czy jeszcze nie?
Ale zanim powiem, co to oznacza, to jeszcze krótka taka uwaga. Wykres hedoniczny zmian cen kwartał do kwartału dla dwóch miast, Warszawa i Lublin. I ta taka linia, która tutaj nagle zaczyna swoją podróż od ogromnego spadku, to jest linia dla Warszawy, a zobaczcie, że w tym czasie, kiedy nastąpił taki ogromny spadek tych wzrostów cen, ceny wtedy rosły jeszcze, ale już znacząco wolniej w Warszawie, a w Lublinie właśnie one mocniej zaczęły rosnąć wtedy. Skąd takie przesunięcie? I czy to jest niezwykłe? Nie, to wcale nie jest niezwykłe. Takie przesunięcia czasowe między niektórymi lokalizacjami są. Ryba psuje się od głowy i można powiedzieć, że Warszawa bardzo często nadaje trendy tych mieszkań, zmian na rynku. Zauważcie, że tutaj był taki okres, w którym w ogóle nastąpił spadek cen liczony kwartał do kwartału. Spadek cen w Warszawie, one spadały, a w Lublinie nadal były na plusach. Nawet wybijały się w górę, różnice rosły i tak to się przesuwa w czasie. Czy to jest wina Lublina? Nie. Tak się dzieje ze wszystkimi lokalizacjami w Polsce i trzeba pamiętać, że w ogóle takim lepszym wyznacznikiem trendów, czy lepszym miejscem do analizy są te miejscowości, w których jest więcej transakcji, bo w miejscowościach małych, kilkanaście tysięcy osób liczących, jeżeli tam powstanie nagle jakiś jeden budynek, to on może w ogóle wstrząsnąć podażą mieszkań w danej miejscowości, z czym nie mamy raczej do czynienia w Warszawie i po prostu taki rynek jest trudniej poruszyć, obudzić, trudniej na nim spekulować. To było ważne, żebyście wiedzieli o tym, że te przesunięcia są różne i przestali mówić, że aha, ktoś tam mówi, że gdzieś spadają, a u nas rośnie. No tak jest, to jest całkiem normalne. Poczekajcie, te wzrosty lub spadki kiedyś do Was dojdą. Kiedyś do Was ten ogólny trend dojdzie. Co prawda, jak powiedziałem, w małych miejscowościach może się zdarzyć, że na przykład jakiś zakład pracy zostanie nowy otwarty lub zostanie zamknięty i wtedy nagle mamy do czynienia z windą cenową. Jak jednak analizować w ogóle dane i jak samodzielnie patrzeć na dane i jak czytać dane z rynku? Dodam, że szkoda, że nie mamy danych o obrocie, bo tutaj musimy się posłużyć tylko cenami. To znaczy ja mam dane oczywiście o ilościach transakcji w tych latach przeszłych, ale nie mam tych danych dla ostatniego okresu. Nikt tych danych na razie jeszcze nie podliczył i nie publikuje. Wobec tego szkoda, że tych danych brakuje, ale cóż, dlaczego mówię o tym obrocie? Bo bardzo często jest taki efekt, że na przykład rynek rośnie, no tak jak tutaj, rynek rósł, ale już ilość transakcji spadała, zmniejszała się ilość transakcji na rynku i to już świadczyło o tym, że no, jest problem ze sprzedażą, zaczyna być problem ze sprzedażą, a te różnice cen między ceną ofertową i ceną transakcyjną zaczynały dopiero później reagować. I mamy teraz taką sytuację. Zobaczcie ten sobie fragment odtąd dotąd. To jest mniej więcej od 2007 do 2013, kiedy mamy do czynienia z takim na początku wolnym, potem szybszym zjazdem cen nieruchomości. To są ceny ofertowe i transakcyjne dla Warszawy, ale traktowane jako przykład. W innych miejscowościach było podobnie, być może z jakimś niewielkim przesunięciem czasowym w zależności od miejscowości, o czym mówiłem poprzednio, na przykład na podstawie Lublina. I w tym czasie też mamy z taką sytuacją, że rosną te upusty. Żeby sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym, musisz więcej upuścić od ceny ofertowej. A potem nagle te upusty zaczynają maleć. I zobaczcie, tutaj na początku te ceny jeszcze są w miarę stabilne. Nie zmieniają się, bo jeszcze do ludzi, do ich świadomości nie doszło, że ta zmiana na rynku zachodzi. Jeszcze wtedy obrót, ilość transakcji nie rosła. Ona zaczęła gdzieś tutaj
wyprzedzająco powoli rosnąć i potem na skutek tej rosnącej właśnie ilości transakcji zaczęły te upusty się zmieniać, a ceny zaczęły iść w górę. I ten rynek tak się piął w górę. Miał takie, jak widzicie, dwie półeczki po drodze mówiące o tym, że być może on by się zatrzymał, ale na przykład nie chciał się zatrzymać, bo w okresie COVID-u, co się stało? W okresie COVID-u rynek, który już wcześniej stygł, spowalniał, powoli się tak szykował do spowolnienia, do poszukiwania równowagi, wpłynął na niego czynnik zewnętrzny zwany COVID-em i całe te akcje pomocowe i te zerowe prawie oprocentowanie kredytów i te wręcz zerowe, można powiedzieć, oprocentowanie lokat. Te niskie kredyty skłaniały, bierzmy kredyt, a te zerowe oprocentowanie lokat mówiło nam, jeżeli mamy pieniądze trzymać w banku, to lepiej je wyjąć i wsadzić w mieszkanie, wynająć nawet za lichy pieniądz, ale zawsze mieć coś niż nie mieć nic od tego naszego kapitału i tak wiele osób postąpiło. I stąd przypomnijcie sobie, był nagły taki też szturm tych gotówkowych kupujących. I tak w ten sposób sobie dojeżdżamy kilka kwartałów wstecz, mniej więcej rok temu, w połowie roku 2022 rynek osiąga jakieś takie, no, nazwijmy to już maksimum i potem, znaczy już obroty też zaczynały powoli spadać wcześniej. Spadała też akcja kredytowa, zostały podniesione stopy procentowe i tak dalej. I nam się tutaj na końcu taka paszcza krokodyla otwiera, a na wykresie różnic między ceną ofertową a ceną transakcyjną ta różnica zaczyna się zwiększać. I to w zasadzie jest kilka kwartałów wzrostu. Tutaj taki mały spadek, ale jednak też w górę idąca linia. Co można z tego wywnioskować? No, jeżeli w następnych 2 kwartałach ta linia będzie szła w górę, to tutaj będziemy mieli już do czynienia z przesileniem na rynku, z takim wyraźnym wyczerpaniem możliwości popytowych na rynku i wtedy będziemy wchodzili w taki okres, kiedy muszą być dostosowane również ceny. Należy też pamiętać, że w ogóle jest inflacja, więc sama inflacja pcha ceny w sposób sztuczny, no bo coraz więcej zarabiamy, coraz więcej mamy pieniędzy i te pieniądze mają coraz mniejszą wartość, więc ceny nominalne mogą się inaczej zachowywać. Jakbyśmy przeliczyli je na ceny z uwzględnieniem inflacji, to byśmy mieli trochę inne wyniki. Ale pamiętajcie, może się okazać, że ta dostępność mieszkań dla ludzi, którzy chcą kupić, będzie po prostu wzrastać. Może to jest lepsze określenie, jeżeli nie nastąpi nic niespodziewanego. Co jednak następuje niespodziewanego, a raczej z działającego z zewnątrz rynku, no to decyzja polityczna o kredycie bezpiecznym 2%. I o tym kredycie już parę razy mówiliśmy, ale ten kredyt na pewno powoduje, że pewna grupa ludzi może kupić mieszkanie, a wcześniej nie mogła go kupić. W dodatku wieść o tym kredycie wśród ludzi, którzy mogą kupić mieszkanie, ich stać na normalny kredyt, ale nie dostaną kredytu bezpiecznego z różnych powodów, to oni też chcą kupić, bo myślą, Boże, jak tamci inni przyjdą na rynek, ceny mieszkań wzrosną, więc może ja kupię wcześniej. I ja osobiście i wielu moich znajomych widzimy ludzi, którzy na rynku, nawet na rynku wtórnym, też zresztą na rynku wtórnym, ale nie tylko, rezerwują sobie mieszkania, podpisują umowy przedwstępne z terminem odległym za kilka miesięcy realizacji i z tą nadzieją, że kupią to, wspomagając się tym bezpiecznym kredytem. I teraz jest taka zagadka. Czy nie działa efekt czarnego w piątku, efekt takiej rzucania się na promocję? Zobaczcie, że jak ludzie słyszą, jest promocja, jest czarny piątek, to są gotowi szturmować sklepy. Czasami to się dzieją wręcz bójki o towar na półkach sklepowych, wyrywanie sobie tego towaru z rąk, który zresztą bardzo często za 1,5 miesiąca, jak miną święta, to mogą kupić jeszcze taniej niż w ten czarny piątek, ale magia tego czarnego piątku w jakiś sposób działa. Może trochę coraz mniej, ale jednak działa. I taki efekt mamy też pewnie teraz. Tych wiele osób, które ruszyły
po kupno mieszkania, po zarezerwowanie sobie mieszkania przed wejściem w życie kredytu bezpiecznego 2%, być może wyczerpały już liczbę osób, które są zainteresowane wzięciem tym kredytu w najbliższym czasie, albo prawie wyczerpały tę liczbę. No bo tak się wydaje, że rozsądnym działaniem było być na rynku pierwszym, póki jest towar na sprzedaż i póki jeszcze możemy sobie zarezerwować, zanim przyjdą inni kupować. Jedni chcieli uprzedzić drugich, tak samo jak jest ten wyścig o towar na półkach, tak samo było teraz na rynku nieruchomości. Jest to normalne ludzkie działanie. Tego nie wiemy, ale jest to czynnik pozarynkowy, który dopuszczając nowych nabywców na rynek będzie po prostu stymulował i parł w kierunku wzrostu cen nieruchomości. Normalnie, gdyby tego czynnika nie było, to musielibyśmy poczekać z takim ożywieniem na rynku, na przykład na to, aż w ogóle spadną stopy kredytowe, bo jest takie prawidło, no to nie jest żelazna zasada, ale w większości przypadków tak jest, że jak spadają stopy kredytowe, no to rośnie zapotrzebowanie i rosną ceny mieszkań. To jest normalne, bo jest po prostu taniej kupić. Mniej płacisz za kredyt, jesteś bardziej optymistycznie nastawiony do decyzji kupna. Nie jest to żelazna zasada, dlatego że na ten rynek mogą działać inne jeszcze rzeczy, ale jest to, powiedziałbym, bardzo silna prawidłowość, bardzo silna zależność. A kiedy stopy procentowe mogą zostać obniżone? Tego nie wiemy. Jak spadnie inflacja? Kiedy spadnie inflacja? Tego znowu też nie wiemy. Chciałem powiedzieć, że z doniesień medialnych wynika, że 2 ostatnie głosowania w Radzie Polityki Pieniężnej dotyczyły propozycji podniesienia stóp procentowych, a nie było głosowań dotyczących obniżenia stóp procentowych, co pokazuje, jakie są nastroje wśród części członków Rady Polityki Pieniężnej. Raczej takie na podnoszenie stóp procentowych i na szybsze zdławienie inflacji niż odwrotnie. Gdyby nie ten tani kredyt, no to na takie ożywienie na rynku musielibyśmy ewentualnie trochę poczekać. Ten kredyt tani robi to ożywienie. Jaka jego będzie skala, nie wie nikt. Nawet te opowieści rządowe o skali, o liczbie osób, które wystąpią o ten kredyt, to też są takie trochę opowieści. Być może tak będzie, ale może być całkiem inaczej. Musimy po prostu poczekać. Trzeba też pamiętać, dobrze, tani kredyt, niby tani, ale wszystkie koszty też rosną, więc zobaczymy, jaka będzie tego skala. Jeżeli będzie duża skala osób, które wezmą ten kredyt, no to pewnie wpłynie na rynek, ale krótko mówiąc, śledźcie te parametry, właśnie te ceny ofertowe, ceny transakcyjne, różnice między tymi cenami, czas, jaki zajmuje od wystawienia nieruchomości na sprzedaż do sprzedania, czy się skraca, czy się wydłuża, czy jest w Waszej okolicy więcej lub mniej transakcji. Skąd to wiedzieć? No, nie wszystkie dane są dostępne. Można oczywiście śledzić dane w rejestrach, które są prowadzone na przykład przez powiaty, ale jest to dla Was uciążliwe i ciężkie. Ale na przykład macie do czynienia z różnymi analizami, z danymi właśnie publikowanymi przez NBP. Pokazałem, jak można je interpretować. Macie też być może kontakt z jakimiś pośrednikami i warto ich pytać, z ich wiedzy korzystać. Nawet może niekoniecznie z jednego, tylko pytać kilku pośredników, bo jeden to będzie miał obraz tylko co się dzieje w jego agencji, a pytajcie kilku, patrzcie co się dzieje i będziecie w ten sposób trzymali rękę na pulsie. Oczywiście, uwaga, jeżeli chcecie kupować mieszkanie na swoje potrzeby życiowe, to ja radzę się zastanowić, czy warto jest uprawiać takie polowanie, żeby kupić mieszkanie na dołku rynku, a sprzedać je na górce, bo o ile nawet w ten dołek traficie kupując, to potem kiedyś życie Wam powie, że musicie sprzedać i to ten moment niekoniecznie będzie wtedy, kiedy rynek nieruchomości jest na górce. Co innego, jeżeli inwestujesz, to też się patrz, gdzie, w jakiej miejscowości warto inwestować w mieszkania, a jakiej miejscowości należy unikać. Zresztą o tym w paru filmach naszych była mowa, zachęcam do ich obejrzenia. Jeżeli chcecie więcej danych,
tabel, takie zbiorcze tabele danych, no to na stronie Symen24 na blogu je znajdziecie. Tam znajdźcie odpowiednio audycję. Skorzystajcie też ze szkoleń na Symen24 o obrocie nieruchomościami. Zapraszam, tam są szkolenia i dla pośredników, i dla inwestorów. No i oczywiście, słuchajcie, czekam na Wasze propozycje nowych tematów i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Będzie tu sporo kolejnych informacji o nieruchomości i o gospodarce. Cześć, trzymajcie się. Miłego dnia.